Cześć, jestem Jarek z Szalonych Walizek i dzień dobry, mówię Wam dzisiaj z Albanii, z nad jeziora Koman. Popłyniemy rzeką Shala do przepięknego miejsca, do którego zabierają nas Kinga Albim Skaki Tours, których znacie już z naszych albańskich serii. A co to będzie? Zobaczymy wspólnie razem za chwilę. Lecimy! Najpierw musieliśmy dojechać do portu, skąd wypływają łodzie, drogą SH25, która w teorii jest asfaltowa, ale stan jej nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Jadąc tą drogą trzeba założyć co najmniej 2 razy dłuższy czas niż pokazuje wujek Google. Jednak i tak nie warto się spieszyć, bo widoki są przekosmiczne i najlepiej skupić się na podziwianiu tego, co za oknem. Droga na szczęście doczekała się remontu, który rozpoczął się, ale kiedy się skończy, nie wiemy. Wypływamy spod elektrowni wodnej Koman, chyba najważniejszej i największej w Albanii, bo dostarcza aż 1/3 prądu dla całego kraju. Albi, ile czasu będziemy płynąć? Koło godziny z przystani Koman aż do ujścia rzeki Shala. To tyle trwa. Godzinę 15, ale dzisiaj będzie godzina. Jezioro Koman to sztuczny zbiornik na rzece Drin o długości około 34 km i powierzchni 13 km². Zamyka go zapora Koman, spod której wypłynęliśmy. Wody Koman wypełniają zalesione zbocza i wąwozy, które często porównywane są do norweskich fiordów. Nie spodziewaliśmy się, że jest tu tak pięknie i całą drogę spędzaliśmy na podziwianiu tych skał, filmowaniu i fotografowaniu. Warto uważnie rozglądać się, ponieważ można tu spotkać wiele dzikich gatunków zwierząt, od wydr po zimorodki czy derkacze, a także kozy. To jedna z najbardziej odciętych od cywilizacji części Albanii. Małe wioski z drewnianymi pomostami są dostępne jedynie od strony wody. Tereny te zamieszkuje społeczność chrześcijańska. W dalszej części pokażemy Wam Wyspę Pokoju z charakterystycznym białym krzyżem, która jest symbolem i atrakcją turystyczną. Chociaż jezioro Koman to zbiornik na rzece Drin, jeden z wąwozów skręca do rzeki Shala, która wpływa do jeziora i to miejsce jest celem naszej podróży. Im bliżej, tym ściany wąwozów i sam kanion robią się z każdą minutą węższe i coraz bardziej spektakularne. Po drodze filmowałem słupy, które przedziwnie tutaj były zainstalowane prawie na pionowych skałach, bo dowiedziałem się chyba, Albi, od Ciebie, że od 2 lat tu jest prąd, tak? Tak. Oni sami pociągnęli tę linię? Tak, sami to gospoda Bieko, gospoda Park Blini, jeszcze trzecia gospoda Igosland, to sami zainwestowali około 120 000 euro, to było 2 lata temu, ponieważ rząd tego nie zrobił, mimo że rząd promuje to miejsce jako albańska Tajlandia i tak dalej, to inwestycja to była zrobiona z ich własnych pieniędzy, żeby dostarczać tutaj prąd. Wcześniej oni mieli agregaty, czyli w trakcie dnia to... Było głośno, bo agregaty pracowały. Nie, to mieli schowane po prostu w górę. W trakcie dnia był dostęp do prądu, ale już po godzinie 20 to już było wszystko wyłączone. Przypłynęliśmy nietypowo, bo po południu, zatrzymując się w jednym z najstarszych guesthouse'ów w dolinie, który nazywa się Bieko. Kilkupiętrowy budynek ma wygodne pokoje, niewielkie, ale bardzo przytulne łazienki, a po nocy spędzonej w Bieko wiemy, że spało nam się tu najlepiej, na co pewnie wpływ ma samo miejsce, powietrze i klimat. Kuchnia w Bieko jest prosta, typowo albańska, ale bardzo smaczna, a jako że jesteśmy nad wodą i miejsce to jest bogate w ryby, to Bieko słynie z grillowanych pstrągów, które przyrządza na ruszcie ten człowiek, stosując swoje wypróbowane sposoby i marynaty. Zaplanowaliśmy, że połączymy zachód ze wschodem słońca w Dolinie Shala i zobaczymy miejscowe atrakcje poza szczytem sezonu.
Na dole są gospody, jak widzisz niedaleko od nas. A jeszcze kawałek w górę jest źródło, ale ona nie ma mocne ciśnienie, więc oni zabierają wodę z źródła i magazynują w takie beczki szare. One jest kilka tysięcy litrowy i potem z tej beczki leci bezpośrednio do źródła. Wtedy jest więcej wody magazynowane i jest więcej ciśnienie, naturalnie leci do gospody. To oznacza, że tu jest po prostu czysta woda. Czysta woda. Jest pitna, ale też mają po prostu butelkową wodę. Jest woda do mycia i tak dalej. A o poranku weszliśmy z Kingą i Albim na punkt widokowy, żeby z jakiegoś wyższego miejsca poobserwować, jak wygląda wschód słońca, no i oczywiście jak wygląda okolica. My idziemy właśnie do Kryzimi i Góry Telekes. Kryzimi to jest skrzyżowanie po albańsku. Kamień książę Leka. Ponieważ kamień Leka jest tak naprawdę jeszcze 1,5 kilometra, czyli 1,5 godziny. A to nie jest ten Lek Dukadzini? Dokładnie, to jest ten sam. O niego chodzi, tak? Tak, o jego. On tutaj umarł właśnie w tych regionach i jego ciało zostało schowane, ponieważ ciało naszego bohatera, naszego bohatera Skanderbeg, jak on umarł, zostało po prostu zniszczone przez Imperium Osmańskie, a Albańczycy chowali ciało Leki, żeby go nie znaleźć. Tutaj mieszkają sobie również żmija nosoroga, więc jak często... A żmija nosoroga jest niebezpieczna? Jest najbardziej jadowity wąż Europy i występuje w Albanii. Nawet nie wiedziałem. I żyje w górach czy w miejscach, gdzie jest dużo kamieni. Tam się nagrzewa i tam sobie mieszka. Żmije lubią ciepłe miejsce. Tutaj teraz skręcamy i zaraz będziemy w balkonie, a chciałbym przypominać Doc Mulej. To jeden z najlepszych albańskich alpinistów, który właśnie otworzył ten szlak, który idzie aż do Kamień Leki. On zmarł w pracy 3 lata temu w styczniu. Złapał go sztorm na szczycie gór. Ale poznałem go osobiście, jest jeden z najfajniejszych ludzi, których poznałem w życiu. Sprawdzamy te kamienia najpierw, bo tutaj sobie żyje żmija. Ale ona nas słyszy z daleka, więc pierwsza ucieka i chce słuchać nasze gadki. Okres, kiedy powstała Albania jako kraj, ale jak później jak upadła po śmierci naszego bohatera Skanderbeg, książę Lek Dukadzini uciekł z Krui, gdzie była baza Albanii i właśnie uciekł do tego regionu. Tam przed nami jest taki łysy kamień, to się nazywa Kamień Leki. I właśnie będąc na szczycie tego kamienia jesteś w stanie zobaczyć całą dolinę rzeki Szala. I on często spędzał dzień tam, ponieważ sprawdził, czy po lewej, czy po prawej stronie przyjeżdżają Turków, Imperium Osmańskie, żeby po prostu atakować ostatni bastion Albanii. I to był jego ostatni bastion. Nie atakowali, ponieważ on zmarł po prostu z przyczyn naturalnych i zostało pochowane w tych górach nie wiadomo gdzie. Albia, tutaj wszyscy przychodzą turyści, którzy przyjeżdżają nad rzekę Szala? Na ten punkt widokowy nie, tylko na nasze wycieczka to robimy. Ponieważ to też wymaga trochę doświadczenia, jest parę zakrętów, żeby tutaj przyjść i my to robimy, żeby trochę uciekać od tego tłumu na dole i też taką rozgrzewkę przed powrotem. Ludzie są zadowoleni, ale nie wszyscy biorą udział, bo dla niektórych to może być trochę przewyższenie, więc tak. Szala to rzeka, która swój bieg rozpoczyna w okolicach Tet w Górach Przeklętych, które odwiedzaliśmy rok wcześniej i pokazywaliśmy na naszym kanale. Kartę zostawiam Wam w prawym górnym rogu.
Rzeka ma około 37 km długości i w części jest chroniona. Dolina rzeki Szala to wąski i głęboko wcięty wąwóz w Albanii Północnej. Książę Lek Dukagjini, o którym wspominał Albi, to albański bohater narodowy, pierwszy, który spisał kodeksy plemienne, zwane kanunami. Dzięki niemu północ Albanii cieszyła się długo autonomią prawną. Z kamienia Leka rozciąga się majestatyczny widok na całą dolinę rzeki, co tylko potwierdza, że był to strategiczny punkt, z którego książę mógł obserwować nadchodzące wojska nieprzyjaciela. No i co, jak Wam się podobał ten punkt widokowy, bo ja jestem zachwycony, szczególnie to jest ładne miejsce o poranku, o wschodzie słońca. No i jeszcze te ptaki. Warto tutaj przyjechać właśnie po południu, zjeść kolację, pospać i rano wyjść na taki niewielki trekking, żeby pooglądać dolinę rzeki Szala. Później przed wypłynięciem obowiązkowe śniadanie, w tym petule, które w Bijeko mają bardzo smaczne. Oczywiście zabraliśmy na drogę. W sezonie jest bardzo dużo ludzi, może przybywać tutaj aż do 3000 osób dziennie i to jest szczyt tych godzin jest od 10, kiedy wpływają tutaj łódki, do godziny 15, kiedy wypływają później. Czyli do 10 nad ranem jest spokój, po 15 jest spokój, ale od 10 do 15 to już jest bardzo dużo ludzi. A jak mówisz bardzo dużo ludzi, to chodzi mi o okres lipiec, sierpień. Wtedy jest okres wakacyjny, jest bardzo dużo rodzin z dziećmi. To jest miejsce bardzo ładnie fotogeniczne, więc bardzo dużo ludzi przyjeżdżają, tu jest tylko fajne fotki mieć. I jak to wyglądało kilka lat temu, jak to wygląda teraz? Ja w Twojej byłem tutaj ocenie? pierwszy raz w 2018 roku i wtedy tutaj były tylko dwie gospody. Gospoda, gdzie my jemy dzisiaj spaliśmy i jeszcze pierwsza gospoda Park Blini? Pozostałe nic nie było. Tylko 3 zostało budowane w zeszłym roku. Ja też byłem zaskoczony przez tego właśnie. Zmieni się to prawda. To miejsce zmieni się na bardzo turystyczne, są już teraz tłumy i to jest już bardzo popularne. Więc jeżeli ktoś chce ominąć te tłumy, to jaka Twoim zdaniem najlepsza opcja jest? Bardzo często ludzie nas pytają też żeby tutaj przyjechać z noclegiem. Jeśli chodzi o okres wakacyjny, to my tego odmówimy, bo nie chcemy dostarczać coś, na które ludzie nie byliby zadowoleni. My tutaj z grupami przyjeżdżamy tylko przed sezonem, czyli teraz w maju, albo po sezonie, czyli po 15 września. Do końca października, bo później po październiku zaczyna się okres deszczowy i poziom rzeki się podniesie i tutaj co jest teraz dna, to jest wszystko pod wodą. Tu gdzie stoimy jest Wszystko dużo wody? Chłopaki powiedzieli mi, że w tym roku zimą woda podnosiła aż do restauracji, czyli tam gdzie jest ten balkon, to już była woda. Ale to nie jest tak, że jest cały czas ten poziom wody taki, tylko chwilowo. Jak pada deszcz, to już cały deszcz, który się zbiera przez górę, to tutaj podniesie całą tą dolinę, która tutaj jest wąską, poziom wody na wysoko. Jak się podniesie poziom wody zimą, to koryto rzeki co roku się zmienia. Po prostu w tym roku zauważyłem, że cała ta dna kamieniami jest o wiele więcej podniesiona, a tutaj się pogłębiała poziom rzeki. Teraz jest niższy poziom, ponieważ spuścili wodę z tamy, ale gdyby normalnie było, to po prostu byśmy płynęli aż do naszej gospody bez problemu. Podziwiając w drodze powrotnej jezioro Koman i otaczające je skalne wzniesienia, zapraszamy do zostawienia łapki w górę pod filmem oraz suba.
A to Wyspa Pokoju z Białym Krzyżem, o której wspominaliśmy na początku odcinka. Te betonowe wartownie to pozostałość z czasów komuny. Elektrownia wodna Koman była miejscem strategicznym dla reżimu Hodży i była chroniona przez wojsko. I to tyle pięknych widoków z nad rzeki Szala i jeziora Koman. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. W drodze powrotnej polecamy zatrzymać się na kawę w restauracji Perla. Świetne miejsce z uroczym widokiem na jezioro.